jak się słabo zrobiło, zemdlała, to dotąd leżała, chociaż w ciąży była, dotąd leżała, aż się sama ocknęła i się podniosła. Nie miał prawa nikt do niej dojść, bo jeżeli by ktoś doszedł, to by dostał kulkę w głowę. Tak było. Padłaś, to cię nie ma. Moja mama pochodziła tu z Osieka, tu rodzinny dom był jej w Osieku, ale jak za mąż wyszła, mieszkała w Czubrowicach z mężem. Pewnego dnia, to było w kwietniu, chyba to 13 kwietnia 1944 roku, wybrała się do swojej mamy coś sobie przynieść do jedzenia. Była wtedy 2 miesiące w ciąży. No i jak przechodziła przez granicę, to musiała przejść przez granicę. Jak szła z Czubrowic do Osieka, była granica, która dzieliła gubernatorstwo i III Rzeszę. I to była granica, przez którą mama musiała przejść i wszyscy inni. Tylko że to była taka sprawa, że jak mama szła wtedy, to było tak, 15 koleżanek z nią też szło. Tylko że mama moja szła za nią, czyli była 16, i tamte koleżanki, one szmuklowały, one niosło towar do sprzedania. A moja mama, ona sobie szła za nimi i mówi tak, jak oni przejdą z towarem, a ja idę tylko do mamy sobie coś przynieść, to ja też przejdę. Ale niestety się pomyliłam, bo była właśnie wtedy wyszli, mówiła mama, że wyszło z 10 Niemców z psami, no i wszystkich no po prostu obstąpili, no i zabrali ich. Wtedy mówi tak, że zabrali ich z tymi psami, pędzili ich do Olkusza. I raniutko około godziny 7 przyjechała ciężarówka i ich zabrała. Zabrała ich oczywiście do Oświęcimia. No one jadąc wiedziały już gdzie i po co jadą, bo jak im powiedzieli, że do Oświęcimia, no to już wiedzieli, bo przecież wojna trwała już 4 lata, to każdy wiedział, co tam się za drutami święci. Zaczęli płakać, modlić się. No i zajechali do Oświęcimia, tam na rampę wyszła Niemka i Niemka ich przywitała. Oczywiście orkiestra grała, Niemka mówi tak, cuganki mówi, czy wy wiecie, że tu jest lagier śmierci? Stąd mówi nie ma wyjścia. Mama się w ogóle nie przyznawała, że jest w ciąży. W ogóle, bo tam nie było, no już później było troszkę może lżej, ale niestety jeszcze nie. Kobiety, które były w ciąży, to albo kobiety po prostu szły do gazu, albo dziecko, jak się urodziło, to dawali zaraz dziecko do gazu, a kobieta najprędzej umierała na zakażenie po porodzie. Także takie były skutki. I mama mówi tak, że chodziła do pracy, w ogóle się nie przyznawała, kopała jakieś rowy, wywoziła tam jakieś gnojówki z latry, no wywoziła te odchody ludzkie, nie? Kto psychicznie nie wytrzymał, to się rzucał na druty. Wolał się spalić, rzucić się na druty czy coś. A na przykład mówi tak, że jak zemdlała, jak się słabo zrobiło, zemdlała, to dotąd leżała, chociaż w ciąży była, dotąd leżała, aż się sama ocknęła i się podniosła. Nie miał prawa nikt do niej dojść, bo jeżeli by ktoś doszedł, to by dostał kulkę w głowę. Tak było. Padłaś, to cię nie ma. Nie było żartów. W sierpniu któregoś dnia tam przyjechała ciężarówka, już mamy tam, zabrali wielu innych tych koleżanek obozowych, zabrali ją, mieli ją wywieźć do Ravensbrück. Ale między innymi była tam taka koleżanka, co ją razem zabrali z mamą, Hela. I ona czasami tam wcześniej jeszcze to mamie przynosiła tam jakiegoś ziemniaka albo coś, miała takie układy w kuchni, że czasami tam coś mogła mamie przynieść. No niedużo, bo też się bała, ale coś tam jej przyniosła do jedzenia. I mówi tak ta Hela do tej Niemki, że mama jest w ciąży. Poszła jej powiedziała i wtedy ta Niemka kazała mamie zejść z powrotem z ciężarówki i ją nie wywieźli do Ravensbrück, tylko mama mówi tak, że już jej dali jej już takie troszkę lepsze zupy, jakby zabielane mlekiem, troszkę mleka i przenieśli ją na blok bodajże 15. Urodziła mnie w listopadzie, było tak zimno, mówi tak, że ona od poniedziałku do środy mnie rodziła, 3 dni.
Nikt się nie interesował w ogóle tym, że ona tam rodzi, ani nic. Dopiero jak wtedy, jak już straciła przytomność już, coś jej pomogli i po porodzie, no to cóż, no umyli mnie w zimnej wodzie pod kranem, zimno przecież tam było, a zresztą jeszcze wcześniej to mama mówi tak, że było tak ciasno, bo nie powiedziałam jeszcze o tej pryczy, że na pryczy leżała, to one leżały chyba w 8, że jak już brzuch był duży, to ona nie mogła sobie z tym poradzić, no bo nie miała jak się wywrócić ani nic. Mama mówi tak, że była taka słaba po porodzie, że jakaś Rosjanka starsza zajmowała się mną 2 tygodnie, bo mama nie miała siły nawet palcem ruszyć. Mówi tak, że wszystko jedzenie jej oddawała za to, żeby się mną opiekowała. Mnie kąpała, do mamy dostawiała do piersi, ale mama mówi tak, że tak miała dużo pokarmu, że po prostu jeszcze mogła drugie dziecko wykarmić. Tak Pan Bóg dał jednak natura jest dobra. Nie wiem ile miałam, bo mama też nie pamięta. To mnie często brali na Mengele przychodził, normalnie Mengele sam z kimś tam przychodził, zabierali mnie na badania. Zabierali mnie na badania i później po tych badaniach mnie przynosili do mamy. No to mówi tak mama, że tak zawsze wrzeszczałam, że nie mogli mnie uspokoić. Co oni ze mną robili? I skąd kto wie, co oni robili? Nikt nie wie nic, bo tam nie było wiadome. 27 stycznia, wtedy jak było wyzwolenie, mama mówi tak, że wzięła jakiś taboret, wywróciła do góry dnem i jakiś płaszcz duży, sobie jakieś buciory, tak mówiła, buty jakieś duże wzięła, co było pod ręką, mnie owinęła w ten płaszcz, czy nie wiem co tam owinęła, mnie wsadziła w taboretkę, do góry dnem przewróciła, no ale mama się nie mogła ruszyć, bo była taka słaba. Ona ważyła 29 kg. Nie mogła się ruszyć. No i wyszliśmy za bramę, ale za bramą no to już była wolność. To już chociaż ta radość była, że się cieszyła, że jest wolność. Te zrobiła sanki. Uwiązała kawałek sznurka i przywiązała do tej taboretkę tą. Przywiązała i tak mnie ciągła. Jechał Niemiec po drodze. Niemiec jechał. Mówiła, że siwym koniem jechał Niemiec i mówi jej tak, żeby dała mnie cukru, bo dawniej robili takie z cukru, robili takie szmatkę, do szmatki dawali cukier, że ja nie będę płakać, jak mi da cukru. I mówi tak, żeby sobie przywiązała mama taboretkę do tego, to on jedzie, to będzie jej lżej. A mama mówi tak, że nie chce, ona nie chce, powiedziała inaczej, wyraziła się inaczej, ale mówi nie chce, mówi ja sobie dam radę. Pomału mama szła i doszła aż do Libiąża. Tata w ogóle nie wierzył, że my żyjemy. On nie uwierzył w ogóle, bo mówi, to jest niemożliwą rzeczą, mówi, jak tyle ludzi zginęło, żeby one żyły, że się urodziłam, w ogóle nie wiedział. No ale po jakimś tam czasie, no tam jakoś go tam przekabacili i tata przyjechał po nas. No to jak tata przyjechał, zabrał nas do domu, no to ludzie tak lecieli, jakby się jakiś cud ukazał. Oczywiście cud mówili, że Hanka, czyli mama, że wróciła ze mną. No bo to był cud rzeczywiście od Boga. Ten obóz to i każdy jeden obóz to został tak w pamięci ludziom, że ta psychika już jest tak załamana, że nie trzeba więcej nic mówić. Każdy jeden. Po prostu lekarze orzekli, że po obozie każdy ma syndrom poobozowy. Tak jest napisane w naszych dokumentach obozowych. Jest dużo chorób takich, co wszystko jest związane właśnie z pobytem w obozie, bo to jest jeszcze nawet lekarz to mi tak powiedział, że po prostu, że dziecko, które płód, matka, która jest w ciąży, tak jak moja mama była, żeby ona na przykład była później, nie, jeszcze to nie, ale tylko była 2 miesiące i to najgorszy okres, ona wszystko, ten płód wszystko przyswajał. I on wszystko, jak mama mówi tak, że ona była prawie że naprzeciwko pieca, ona widziała jak tych trupów biorą, jak ich wywożą, jak do gazu dają. To przecież niektórzy to się jeszcze ludzie ruszali i do gazu ich wywozili. Jeszcze przed śmiercią, dosłownie tak może na pół roku, bo później to już taka była coraz słaba, leżała mi 3,5 roku, to wołała, mówi,
wołała do mojego męża, mówi: Janie, mówi, chodź, mówi, zobacz, mówi, bo idzie Mengele, mówi, zabierze mi Stenię, moją Stenię mi zabierze. Tak wszystko się zwidywało. Mówi, weź no, mówi, zobacz, mówi, jakie ja mam zimne nogi, mówi, ja mam całe, mówi, nogi, mówi, we wodzie, bo jak kopała rowy, to tam była woda, wszystko i ona miała wiecznie przemarznięte też te nogi i mówiła właśnie, że zawsze po kolana była we wodzie i przed samą śmiercią wszystko jej się to pokazywało. Wszystko ona po prostu czuła, że tak jakby była w Oświęcimiu.